Wiecie, że kiedyś sól była nazywana białym złotem? Tak. To, gdzie była wydobywana, stało się bardzo popularnym miejscem w Polsce i na całym świecie. O czym mówię? O kopalni soli w Wieliczce. Zapraszam Was na wizytę w tym fajnym miejscu. Ja jeszcze nigdy nie byłem i nie zwiedzałem kopalni, więc jestem bardzo ciekaw tego, czy rzeczywiście te wszystkie opowieści osób, które są tak bardzo zachwycone po wizycie w Wieliczce, rzeczywiście się sprawdzą. Także chodźcie ze mną, zabieram Was dzisiaj ze sobą na zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce. I co, podobało Wam się? Tak? A co Wam się najbardziej podobało? A, kopalnia soli. No mi też się właśnie bardzo kopalnia. No, winda jest trochę klaustrofobiczna i wchodzi do niej tylko 5 osób. I też można ją podciągnąć pod atrakcję podczas odwiedzania kopalni. Fajnie, fajnie, warto. Jedziemy do Wieliczki, do kopalni soli. Dzisiaj dzień pod tytułem Zwiedzanie. Cudze chwalicie, swego nie znacie. No i zapomniałem powiedzieć, że fajnie mieć szofera. Szofer incognito. Szczęść Boże! W taki sposób mogę się z Wami przywitać w tym odcinku, ponieważ wybieramy się do kopalni soli, a tam każda osoba witająca kolejną pozdrawia ją właśnie w taki sposób. Jeżeli chodzi o dojazd do Wieliczki, to mamy 3 najbardziej popularne sposoby. Pierwszy to jest pociąg kolei małopolskich. Możecie z nim przyjechać z dworca głównego w Krakowie i to są takie żółto-niebieskie pociągi. Jeżdżą praktycznie co godzinę. Druga opcja to jest autobus, linia 304. Ona odjeżdża z przystanku Dworzec Główny Zachód i też jeździ tak co pół godziny chyba w tygodniu, a w weekendy co godzinę. No i oczywiście taka opcja, jaką my wybraliśmy, czyli samochód. No i tutaj trzeba liczyć się z tym, że parking przy samej kopalni jest płatny, więc jak się tutaj przejedziecie kawałek dalej, jakieś tam, nie wiem, powiedzmy 500 metrów, to znajdziecie bezpłatny parking. Oczywiście jest tu strefa parkowania, więc w weekend, w niedzielę na przykład parking jest za darmo, no ale na pewno wychodzi to taniej niż w przypadku parkingu przy samej kopalni. No to teraz idziemy odebrać bilety. W temacie samych biletów można kupić online. Bilet normalny kosztuje 66 zł na konkretną godzinę i teraz jest tak, że w dobie pandemii zwiedza się kopalnie w 10-osobowych grupach. Z tego, co się dowiedziałem wcześniej, było tak, że wchodziło się po 40 osób. To sobie wyobraźcie, jaki to był dziki tłum podczas zwiedzania. A teraz myślę, że jak te grupy 10-osobowe są, to komfort jest rzeczywiście fajniejszy i większy zwiedzania, więc fajnie. Odbiera się bilety w kasie, podając numer zamówienia. No i zjeżdża się, schodzi już na konkretną godzinę. Schodzimy teraz na poziom 64 metrów schodami, a tych schodów jest 378.
Zastanawiam się, czy będę miał okazję spróbować smakościany. Może teraz spróbuję. Jest słona. Bolesław poprosił o rękę węgierską królewnę, Kingę. Jej ojciec, król Bela, nalegał na tradycyjny posag. Jednak Kinga miała inny pomysł. Dowiedziała się, że w Polsce nie wydobywa się soli kamiennej. Więc poprosiła ojca o kilku górników solnych. Z ich pomocą chciała odnaleźć w Polsce sól. Niewiele myśląc, Bela sprezentowała jesteśmy już na poziomie 90 metrów pod ziemią.
kaplicy Świętej Kingi. To jest najbardziej reprezentacyjne miejsce w całej kopalni. To jest podziemny kościół, który tak naprawdę działa do dzisiaj. Odbywają się tu nabożeństwa, msze święte w trakcie świąt związanych właśnie z górnikami. Można też powiedzieć sobie w tej kaplicy sakramentalne tak, także można tutaj, że tak powiem, wynająć ją na śluby. Odbywa się też pasterka w Wigilię Bożego Narodzenia, co ciekawe. Ona nie odbywa się o północy, tylko w godzinach porannych. No, robi wrażenie, jest piękna. Uwaga, podłoga, po której chodzimy, też jest zrobiona w 100% z soli właśnie z wilickiej kopalni. Robi niesamowite wrażenie. Szyb, którego nazwa najbardziej mi się podoba. A dlaczego? Bo to szybik Kunegunda. Czas na pewną ciekawostkę. Otóż, przechodząc teraz jednym z chodników tych tuneli, mijaliśmy windę, która służy do tego, żeby zjeżdżali nią na przykład nowożeńcy, którzy biorą śluby w kaplicy Świętej Kingi, albo inne jakieś ważne osobistości, które przyjeżdżają do kopalni. I co jest ciekawego związanego z tamtym tunelem. Tamtą windą miał też zjechać podczas swojej wizyty Ojciec Święty Jan Paweł II i były też tam w tym właśnie przejściu schody, ale te schody zostały zlikwidowane na rzecz płaskiego chodnika, aby Ojciec Święty, poruszający się wówczas na wózku inwalidzkim,
mógł wjechać bez problemu. Niestety sytuacja zakończyła się tak, że Ojciec Święty finalnie nie przyjechał i nie zwiedzał kopalni w Wieliczce. Chodnik został, te schody zostały zlikwidowane, a chodnik jest dalej płaski, a dzięki temu jest to jedna z niewielu tras, która przystosowana jest właśnie dzięki temu dla osób niepełnosprawnych, aby mogły w miarę możliwości zwiedzać ją między innymi właśnie na wózkach. Kolejną ciekawostką jest to, oczywiście wiadomo jest, że kopalnia soli w Wieliczce jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że tak naprawdę to nie kopalnia soli zgłosiła swoją kandydaturę do tego, żeby być na tej liście, tylko to sama instytucja, jaką jest właśnie UNESCO, zaproponowało kopalni soli w Wieliczce, żeby kandydowała do tego właśnie miana. Także jest to dość niespotykana sytuacja, ale jak najbardziej zasługuje na to, żeby na tej liście Światowego Dziedzictwa się znajdować. Od 1978 roku jest wpisana właśnie na tą listę. O kurde. Idzie, serio? Wizyta w kopalni dobiegła końca i cóż mogę powiedzieć. Fantastyczne miejsce. Wcale się nie dziwię, że jest na światowej liście UNESCO. Naprawdę warto, jeżeli tylko jesteście w Krakowie bądź okolicach, a nie byliście jeszcze w kopalni soli w Wieliczce, polecam. Na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Zwiedzaliśmy trasę tylko turystyczną, ponieważ inna, ta górnicza, jest przez pandemię
jakby niedostępna. Co mnie tylko zaskoczyło, miały być grupy 10-osobowe na każdą godzinę, natomiast w naszej grupie było około 20 kilku osób, więc jakby to, jaka jest informacja podana na stronie internetowej, nie do końca jest zgodne z prawdą. Cały reżim sanitarny zachowany, wszędzie płyny do dezynfekcji. Z tym dystansem społecznym można by dyskutować, ale miejsce naprawdę godne odwiedzenia i polecam wszystkim. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Zabiorę też Was gdzieś ze sobą.